Podróżuję właśnie swoim białą strzałą Dacia Logan 3 zł za dobę trasą krajową numer 1. No jakby to powiedzieć, nie jest to standard, do którego już przywykłem, no ale cóż, duża kultura na drodze, nikt się nie przepycha. Reklamy polskich firm nawet się czasami zdarzają. I wjeżdżam do miejscowości Komarnik. Często chodzą sobie bezpańskie psy po poboczu. Tak wyglądają domki. Zdarzają się także furmanki. Ludzie wiozą drewno. Takie gałęzie do opału. Opałowe gałęzie. No i zmierzam w kierunku Braszowa. No, ale tu niestety właśnie jest ten korek. No i w sumie to nie wiem, czy jeszcze coś dzisiaj zobaczę oprócz tego Braszowa, gdyż pewnie niedługo zrobi się ciemno. Ale jakoś to będzie. Miejmy nadzieję. Dzień następny. Właśnie kolejką wjeżdżam na górę. Góra nazywa się Tampa. Nie mylić z Tampą na Florydzie. To jest Tampa w Rumunii. Bardzo ładnie położone miasto. I dzisiaj zobaczyłem pierwszy w tym sezonie śnieg. Jedziemy takim starym wagonikiem. I oto już w zupełnym pobliżu szczytu Tampy. Piękna panorama na miasto. No naprawdę ten Braszów położony jest bardzo ładnie. Oczywiście przez śnieg wszystkie czerwone dachy są teraz białe. No ale spróbujemy. O, popatrzcie jakie ładne. A tutaj jest napis, który góruje nad miastem. Braszów. Boję się upuścić telefonu trochę, ale spróbujemy zaryzykować. Chyba trudno będzie sobie zrobić z nim zdjęcie. No nic. Nikogo tu nie ma. Wjechałem tylko ja wagonikiem, który ma z 40 lat. No i tak, o tu jakieś naklejki klubów piłkarskich. No zobaczmy, czy tu i nasz jakiś się znajdzie. No nie widzę póki co, ale myślę, że to kwestia czasu. No, coraz bliżej. Coraz bliżej szczytu. Lecimy. Do góry. Niestety się nie przygotowałem obuwniczo. Myślałem, że będzie słońce i ciepło, jak we Włoszech. No i źle myślałem. Ale it's okej. Ale ładnie. Idziemy. O, jakiś punkt widokowy. Kurde, jak się zaraz stąd zmierzi. Idziemy. I już myk. Proszę, ładnie. Tampa. Wysokość chyba około 1000 metrów. Niecałe. No i tu taka ciekawa jest, ciekawe położenie. Tam dalej jest widać równina, bloki i tak dalej. A tu, gdzie najtrudniej się zbudować, powstało właśnie w dolince miasto. No, miasto ma swoją długą historię, której nie znam, ale na przykład niemiecka wersja nazwy Braszowa to jest Kronenberg. Także no,
Miasto dorobiło się swojej unikalnej nazwy w innym języku, no, w kilku innych językach. No, to może teraz jeszcze rzut oka na mnie. Taternik. Zdobyłem górę razem z kolejką oczywiście. Nie, żebym nie był w stanie wejść, bo pewnie, że tak, tylko chodzi po prostu o czas. Także tak. A to górna stacja kolejki i różne nadajniki, chociaż wydaje mi się, że są to głównie anteny kierunkowe, no i jakiś tam nadajnik GSM. Nic tu poważniejszego raczej nie widzę, ale co ja tam wiem. Oto zajechałem do miejscowości Bran, po polsku Brań, gdzie jest zamek. No i podobno on jest z Drakuli, ale niekoniecznie jest z Drakuli, bo on tam chyba tylko był gdzieś obok, albo nie był. Także generalnie tamten zamek jest, gdyż miejsce jest mocno turystyczne, bo tutaj mnóstwo ludzi chodzi. No i nie ma gdzie zaparkować. To jest ciekawe w Rumunii, wątek motoryzacyjny, że jakieś, nie wiem, 40% wszystkich samochodów na ulicach są to Dacie. Także trzeba przyznać, że są to takie dosyć, no może prostszej konstrukcji samochody, ale doskonale się sprawdzające. Ja tu właśnie takim Loganem podróżuję, naprawdę daje radę ten pojazd. No. Myślę, że nowy jest taki tutaj akurat na kieszeń takiego Ancymona. No najbardziej popularne są na taksówkach. O, to jest ten właśnie zamek. To zamek. O, pani będzie przechodzić. Proszę, proszę. Znajcie polską gościnę. Uprzejmość na drodze. Także mnóstwo różnych. Chyba trzeba będzie gdzieś tu zaparkować. 4 leje za godzinę. Ale i tak nie ma gdzie zaparkować. No i tak, no. Okolice zamku w Branie. Dużo ludzi. Sam zamek raczej niewielki. Wejście 40 lejów, czyli 38 zł. Dosyć sporo, więc chyba się ograniczę do zwiedzania z zewnątrz. Gdzie ci wszyscy ludzie tu idą, to mnie ciekawi. No nic, idziemy dalej. Za czym kolejka ta stoi? Prawdopodobnie jest tam wejście do takiego domu strachów związanego tematycznie z tym zamkiem w Branie. Może następnym razem. Natomiast jest tutaj bardzo dużo ludzi. To jest chyba taka miejscowa atrakcja. No i w sumie to nie wiem, gdzie oni tu idą wszyscy. Chyba że w tej kolejce długiej stać. O, może tutaj. Rumuńskie, przepraszam, rumuńskie lachony. O, zakaz fotografowania najlepiej. Lądy i morza przemierzam. I niedługo będziemy zjeżdżać z tej głównej trasy w kierunku gór. A tu nasz taki piękny witacz wita. Piękny, bardzo ładny. Judetul Sibiu. Czyli chyba pewnie jakieś województwo. Coś w tym stylu. Więc tu jedziemy, a tam zamierzam się dostać. No niestety jest trochę zachmurzone,
więc może nie być tak dobrze wszystko widoczne. W ogóle może być droga zamknięta, no ale może nie będzie, więc jedziemy. No i chyba znienacka trochę rozpoczęła się już trasa, bo niby tam było napisane, że zakaz, bo znaczy nie, że trasa nieprzejezdna, czyli ten górny punkt, no ale mam nadzieję, że uda się gdzieś jeszcze dojechać. No i wspinaczka jest dosyć ostra. Szczęście tutaj Logan z niskimi przełożeniami ciśnie w górę bezproblemowo. Droga biała chyba od soli. No i sail away, a tu już w dole przepaść. Tylko że nikogo nie widziałem, żeby jechał w moją stronę. Tak, no, ale wracają, czyli skoro wracają, to znaczy, że da się, że jeszcze można jechać. Ole, zakręt. No i tutaj fajna rzecz w Rumunii są takie kamienie kilometrowe. Co kilometr jest kamień, słupek, na nim jest oznaczona numer drogi, no i ile jest kilometrów do następnej miejscowości i ile od poprzedniej. Także można sobie w ten sposób łatwo oszacować. No i ciśniemy. Tutaj widzę, łańcuchy są wymagane, ale tylko w trakcie zimy. Dosyć grube to podejście jest. No nie. Incis i nie można pojechać. Czy nie można? Jak widać można, tylko pytanie, na ile to jest groźne. Piesza przechadzka udowodniła, że niestety droga jest nie do pokonania. Drum incis circulatei publice. Prawdopodobnie właśnie to oznacza, że się nie da. Ale co się nie da? Zawsze można nogą wejść. O proszę. No, widać, ile tu materiału poszło, ile betonu. Ale fajnie. Tak. Proszę, jak tutaj nikt lodu nie przeszkadza. Formuje takie piękne jaka przemrożona trawa. Łamie się w rękach. Stalaktyty, stalagmity, a tutaj już jest blisko do stalagnatu. Oto nauka geografii nie poszła w las w szkole podstawowej, albo może i w liceum, chociaż z liceum to zbyt dużo nie wyniosłem. Idziemy dalej. Jakieś kilkadziesiąt metrów nade mną jest poziom chmur, a tutaj na dole śnieg pada. Na dole chyba rzekę słychać. Kto słyszy, ten słyszy. To jeszcze kawałeczek.
i natrafiłem na słupek. Z daleka wydawało mi się, że ta jedynka to jest strzałka do przodu i że tylko 2 km wystarczy przejść. To pewnie bym się skusił. Niestety, no ewidentnie jest to jedynka. No cóż, droga 7C. Balea Kaskada. Myślę, że tam, gdzie zostawiłem auto, jest ten wodospad, tylko trzeba trochę dalej przejść. Spróbujemy to zrobić. Spróbujemy, ja spróbuję. Także tak. Tu taki może... No nie. Myślałem, że jakiś artystyczny będzie. Nic, pora wracać na dół. Stąpam sobie powoli na dół, no i tak kiedyś już powiedziałem tu w poprzednim, że tu nigdzie nie ma tych piłkarskich, polskich jakichś odniesień. A tu proszę. Ciao. Tutaj prowadzi kolejka górska. 800 metrów w górę, z 1200 na 2000. A my szlaczkiem do wodospadu Balea. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Trudność szlaku wzrasta. Ale czerwona kropka musi mnie doprowadzić do upragnionego wodospadu. Szkoda, że nie zabrałem butelki z samochodu, bo bym sobie czystej wody nalał. O kurde. Co mnie martwi, to że zwykle zejście po takich śliskich kamieniach może być trudniejsze niż wejście, ale Kolumb też nie miał lekko. Już myślałem, że nie dotrę. Oto jestem. I mało tego, minęła mnie właśnie w drugą stronę parka, ubrana podobnie do mnie, więc mają farta, bo będzie ich miał kto ratować w razie czego. Ale ładny wodospad, Balea, jak Baleary, wyspy Majorka, Ibiza. No niepodobne niby, ale kim ja jestem, żeby oceniać? Chyba wszedłem w chmury, te, o których mówiłem, że są tak 100 metrów nade mną. Pięknie. No, doszedłem do samego końca, udało się. Żeby mi tej wytrwałości w zdobywaniu wodospadów i wulkanów nie brakowało także w innych dziedzinach życia, to ja bym tu góry przenosił. No ale nie można mieć wszystkiego, chociaż niektórzy twierdzą, że można, jeśli się bardzo chce. Ale ja się z tym nie zgadzam. Paulo Coelho. Właśnie zobaczyłem na tablicy opisowej szlaku, że ta droga powinna zająć pół godziny. No i chyba tyle zajęła, ale takim dosyć dobrym tempem. Natomiast zaciekawiło mnie co innego. Tu mamy napis Balea Kaskada. No zapewne nazwa tego ośrodka, ale też tamtego wodospadu. I mamy dwa rodzaje A. Jedno A z takim daszkiem do góry, półokrągłym, a drugie A z takim daszkiem do dołu, kwadratowym. Także my mamy A i O. Niemcy mają A i O umlaut, a Rumuni mają 3A. Pięknie. Po przejażdżce autostradą dotarłem do Bukaresztu. No i w sumie już jestem zmęczony i miałem jechać spać, ale jeszcze przejadę sobie przez centrum koło Parlamentulu. Wszystko tutaj kończą na ul. Byłem tutaj rok temu, mniej więcej, więc nie będę już jakby tutaj zgłębiał Bukaresztu.
No ale zobaczymy sobie, jak to na co wygląda. A tu mamy namiastkę Wielkiego Świata, kuchennego blata. O, piękny widok. Proszę, parlament. I tu wyjeżdżają, o to też jest, będę o tym mówił, taksówki. Właściwie wszystkie, jak jest taksówka, to w większości są to Dacie Logany. To jest tak jak kiedyś u nas może duży Fiat czy coś, no. No właśnie, i tu takie jest ekskluzywne centrum handlowe. Nie byłem w środku, bo nie spodziewałem się znaleźć tam niczego ciekawego. No i za mną też stoi taksówka Logan. I one są właśnie też pomalowane na żółto. To ma swój... To jest tam jakiś plus, bo łatwo je rozpoznać. Ceny są całkiem przyzwoite. Taka zwykła taksówka kosztuje no leja 60 albo 2 leje, czyli to jest tam 90 powiedzmy procent tego co w złotówkach, nie? Czyli tam złoty 80 czy coś, no to naprawdę jak na taksówkę to jest całkiem przyzwoicie. No i teraz no jedziemy prosto na parlament. No, jest takie rondo. Nie można sobie, jak się kręci, to taka porada, protip, jak się kręci tutaj, ktoś bloga chce prowadzić i zbiera materiały i jedzie akurat samochodem, to powinien opanować sztukę podtrzymywania kierownicy kolanem, bo to czasami rąk brakuje, no a przy braku odpowiedniego sprzętu to wiadomo. O, tutaj Logan w wersji straż pożarna, pompieri. Logan jest odpowiedzią na wszystko w Rumunii. O, tu następny jedzie, taki ładny. Dobra. No i zaraz zaprezentuję tutaj walory typu przyspieszenie w tym pięknym autku. No, widzę, że pan z boku, zaparowana szybka, przyciemniona z tyłu, też pewnie będzie się ścigał. No ale my tutaj damy radę, do 60 jest ograniczenie, także myślę, że spokojnie na drugim biegu zamknę. No już piesi mają od pół minuty czerwone. Film leci, później będzie za długi. Gdzie mi no tu na zielonym wypier... No. Gazu! Jedziemy! Nie no, jest moc. Konkurencja daleko w tyle. A my jedziemy w stronę parlamentu. Tam można na ten środkowy, no poniżej jest taki środkowy balkon na środku, na niego można wyjść. Także ładny widok się roztacza wówczas. No piękna sprawa zasadnicza. O, tu zjedziemy. Auć. Progi zwalniające. Oto scena, no normalnie jest tutaj takie puste miejsce i można sobie objechać trochę. No, w sumie dzisiaj też można, tylko że właśnie coś tu zbudowali. No, w porównaniu na przykład z polskim parlamentem, ten nasz to jakaś popierdółka w porównaniu z tym. To mały, ale wariat, można powiedzieć. O, ludzie sobie tu zdjęcia robią z takim budynkiem, no to ja się nie dziwię. O. Dobra, chyba dosyć tego kręcenia, bo zaraz zaaresztują mój depozyt w pożyczalni, jak tak dalej pójdzie. A tutaj w ramach świątecznych dekoracji droga, która prowadzi na lotnisko, jest podświetlona takimi samolotami, no, które niestety się nie świecą, ale wygląda to bardzo fajnie. Poranek. No cóż, raz w hostelu, raz w hotelu, żeby tutaj dobrze wypocząć, nabrać sił na dalsze podróże. Postanowiłem tutaj zanocować jak panisko. Ale cóż, niech was nie zwiedzie moja pozorna rozrzutność. Otrzymałem po prostu od przełożonego niewykorzystane punkty na hotele, które by się przeterminowały, więc dlatego
miałem tutaj taką możliwość podwyższenia standardu co nieco. Jest godzina 10, tam 40, więc idę teraz do samochodu, który przezornie zaparkowałem poza parkingiem. Prestige. Tutaj taki. No i poza parkingiem i muszę zatankować, umyć, oddać. No i pora ruszać w dalszą drogę. No to tak po rumuńsku powiem multimesk. I tak oto kończy się moja rumuńska przygoda. Cała naprzód. Piękna sprawa, że dzięki tanim liniom można tak korzystnie i wygodnie podróżować pomiędzy krajami. Ląda i morza przemierzać. Pani kazała mi schować laptopul. Nie powiedziała po angielsku, widocznie nie wyglądałem zbyt, więc